Przemierzając niedawno czeluści internetu, surfując po sieci niczym popek po dewiacjach, natrafiłem na coś ciekawego. Kino z Bangladeszu nie jest za bardzo znane. I całe szczęście. Bangladesz to kraj, który zamiast sprowadzać znane obrazy do swoich kin, woli je nakręcić po swojemu z aktorami, którzy wyglądają... A zresztą zobaczycie sami. Do tego w każdym filmie muszą być tańce. I tak oto powstał Robocop z Bangladeszu. I tak będą tańce, spokojnie. Film, który wygląda jakby był nakręcony w latach 30. zeszłego wieku przy pomocy kartofla, drewienka i korbki, a został wydalony w 1998 roku, więc jakość tego filmu jest jaka jest. Myśl techniczna Bangladeszu nie znała jeszcze wtedy technologii nagrywania obrazu, światła wtedy tam jeszcze chyba nie mieli, więc wszystko jest ciemne. No, ale dobra. Lecimy. Film trwa 2 godziny 7 minut, ale jak wytrzymasz pierwsze 15, to jesteś przygotowany lepiej na tortury niż amerykańscy Marines. Dużo jest tutaj śpiewania, które brzmi jakby ktoś zarzynał kozę w wyjątkowo kurwa okrutny sposób. A muzyka, jak to zazwyczaj bywa, cięta z innych amerykańskich produkcji, no w tym wypadku Supermana, bo jakoś tak pasowało. Ogólnie film śmierdzi gównem okrutnie, ale zakładam, że jeśli odpaliłeś ten film, no to chcesz posłuchać o meandrach fabuły, więc spoko, obejrzałem całość, abyś ty już nie musiał. Napisy zostały wygenerowane przez AI, więc nie są idealne, ale pozwalają się zorientować, co się tutaj odpierdala. Film się zaczyna w jakimś laboratorium. Wiemy, że to laboratorium, bo stoi tam komputer, który pochłonął większość budżetu i mamy doktora. Wiemy też, że to doktor, bo przelewa jedno chujstwo do drugiego. Doktor wymyśla jakieś, nie wiem, specjalne serum, które podane komuś bliskiemu śmierci i zamieni go w nadczłowieka. Jednakże będzie on bezrozumny, straci pamięć, a rozkazy będzie przyjmował tylko od tego, kogo pierwszego zobaczy. Tak wiem, kurwa, sensu w tym w chuj, ale to dopiero początek. Doktorkowi pomaga przydupas, jakiś taki Jahan czy Johan, jakoś tak. No i ten Jahan wraca do domu i się okazuje, że ma tam brzydką żonę i jeszcze brzydsze dziecko. Aby być bardziej szczegółowym, brzydką dziewczynkę. No i kurwa się zaczyna. Idą se na plażę i śpiewają i tańczą. A brzmi to jakby kogoś żywcem rozdzierali na pół. Mamy tutaj wyjątkowo srogą choreografię i kocie ruchy. Gdyby ta rodzinka wyjebała takie tango w Mielnie, to by dostali taki wpierdol, żeby po Bałtyku żabką kurwa do Szwecji dolecieli. Ale nie w Bangladeszu. No i tak se tańczą i nagle zauważa ich banda pod wodzą typa, który mógłby bez makijażu grać w kolejnej planecie małp. Każdy z tychże przystojniaczków odziany jest modnie i dodatkowo jego lico zdobi seksowny wąs. Tamci se nadal tańczą, więc grupa wąsaczy podbija do jego brzydkiej żony i tam ją trochę szarpią. No i ten mąż rzuca się na nich, ale człowiek małpa sprzedaje mu kilka szybkich, niedochodzących powietrznych ciosów. No i tamten wypierdala fikoła na glebę. Tak czy tak, coś tam w tle jedzie i wąsacze spierdalają. Cała ta scena na plaży nie ma zupełnie żadnego sensu i nie wiąże się zupełnie z niczym. Tymczasem doktor dokonał kolejnego ważnego odkrycia, że jak wleje jakieś gówno do drugiego, to pojawia się dym i śmierdzi gównem. I tutaj mała ciekawostka. Czy wiesz, że rolę dziecka zagrała 35-letnia aktorka? Tak, ja też nie wierzyłem. W ogóle kurwa nie wierzyłem, że researchowałem ten film. Mam chyba jakieś niedojebanie mózgowe. Teraz film przeskakuje na kolejną totalnie bezsensowną i pozbawioną kurwa celu scenę. Oto jakaś lafirynda w jeepie rozpierdala jakąś chatkę z tektury i gówna. Pojawia się policjant, tam jakieś wieśniaki podbiegają i biadolą, że jakaś labadziara zniszczyła mi chatę z gówna i z tektury, na którą pracowałem całe życie. No i ten policjant się wkurwia i tą typiarę zakuwa w kajdan, a następnie wsadza do więzienia. Aby lepiej sobie uzmysłowić, co tu się kurwa w ogóle stało i aby nie rozjebało wam czach na atomy, mamy scenę tańca tego policjanta przebranego za debila i tej lafiryndy. A i śpiewają też i brzmi to jakby komuś robili badanie migdałków przez odbyt przy użyciu młota pneumatycznego. Typiara też pokazuje, że chciałaby, aby ten zerżnął ją w ucho i ogólnie dużo zmysłowych ruchów, które mają wzbudzać w was odruchy wymiotne. Łażą jak pojebani na czworakach po plaży, pokazują znowu wysoce zaawansowane choreograficzne wygibasy. Ogólnie masz ochotę dokonać autoegzekucji na swoich bębenkach usznych albo chociaż samemu skręcić sobie kark. A propos, tak dla przypomnienia, nadal oglądamy Robocopa. Fajnie, nie?
Potem się okazuje, że ta Lafirynda, co rozwala chatki z tektury i gówna, to córka tego doktora z jednym komputerem w Bangladeszu. A ten policjant chyba ją rucha, ale niezbyt chce się z nią wiązać, czy coś takiego. I jacyś kolesie, policjanci się pojawiają i mu gadają, że jak się z nią nie ożeni, to nie będzie węgla we wiosce. Rozumiesz? Rozumiesz, kurwa, czy nie? Węgiel je we wiosce! Potem znowu se tańczą i śpiewają, a laska odpierdala takie obertasy, jakby no co najmniej na Broadwayu mieli to wystawić i potem se ciuchcią jadą. Tutaj zapewne warunkiem było to, że ciuchcią pojadą, jak w filmie pokażą kierowcę, inaczej chuj. Tak więc zrobili, o to jest ten kierowca, jaki kurwa z siebie dumny. A no i jeszcze potem na karuzeli się kręcą. Gdzieś tam później, czy kurwa w ten sam dzień, nie wiadomo, przydupa z profesora Jahan jedzie se furą i widzi jak trzech jakichś zambruderów zabija jakiegoś dziada wyglądającego jak kloszard. Ci go spostrzegają i każą mu wieść się do ich fury i grożą, że jak powie co widział, to... No i on mówi, że nie powie, jak bum cyk cyk. Potem okazuje się, że kloszardem był jakiś uber mega przechuj minister Bangladeszu. Policja przesłuchuje Jahana, ten mówi, że no chuj wie co tam się działo i widział, kto kloszarda zajebał i on im o tym powie. Tymczasem herszt bandy, który jest po prostu jakimś kurwa dziadem, który ma wzbudzać respekt przez to, że robi straszne miny, jakby miał zatwardzenie, gada tam, że on to pogada z tym przydupasem, więc dzwoni do brzydkiej żony i teraz uwaga, gość ogólnie przez telefon przedstawia się jako morderca. Tak po prostu, dzień dobry, tu morderca, tylko że technicznie rzecz biorąc on w sumie no nie zabił tego kloszarda ministra, ale jakaś grupa podległych mu małpiszonów. No i mówi, że jak tamten powie na policji cokolwiek, no to ich zabije, bo on jest mordercą. No chyba jest, skoro tak powiedział przez telefon, to chyba mu wierzę. Tymczasem Jahan leci na psy rozpróć się na całego, kto kloszarda odstrzelił. Jego żona dzwoni na posterunek i mówi, żeby tego nie robił, bo ich zajebią. I w sumie typ uważa, że no to dobra opcja, aby nie mówić, ale na komisariacie wprowadzają tych lumpów, których ma rozpoznać i już w sumie miał nie mówić, ale przybywa żona kloszarda z córką i tamta córka błaga komisarza, by powiedział, kto zabił jego tatusia kloszarda ministra. No i temu typowi mięknie rura, bo widzi w tej dziewczynce swoją brzydką, nieletnią, 35-letnią córkę zamiast tamtej i mówi, że tak, to ci z wąsami zabili kloszarda. No, sprawa jest trochę po chuju, więc policja załatwia mu ochronę 24 godziny na dobę. Pod domem łażą po prostu ludzie z plastikowymi i drewnianymi pistoletami. Pan morderca dowiaduje się, że tamten sypnął na jego wąsatych rzezimieszków, więc znowu robi gorzką minę do kamery, jakby nie mógł się wysrać ze 2 tygodnie, no i postanawia go zajebać. Wysyła jakiegoś leszcza, który ma podłożyć pod samochód chyba bombę, ale wygląda jak ser pleśniowy z Lidla, chuj tam. Zasadniczo podłożenie tej bomby nie ma zupełnie sensu i zaraz się dowiecie dlaczego. W sumie powiem wam teraz, ten temat nigdy już nie będzie kontynuowany. Tymczasem do rodziny Jahana, czyli do brzydkiej żony i brzydkiego małoletniego 35-letniego dziecka, przybywa ten majster z policji i mówi, że zabiera ich, bo jest niebezpiecznie. Chwilę po tym do domu przybywa Jahan i widzi, że nie ma jego brzydkiej rodziny, no ale gdzie jest? No zabrał ich komisarz. No to leci na komisariat, a tam komisarz mówi, że chuja tam nikogo nie brał i on nie wie o co chodzi. Rozjebało wam mózgi teraz, co? Patera jaki będzie plot twist. Okazuje się, że komisarzem był ten pan morderca z gorzką miną przy sraniu, tylko miał maskę niczym z Mission Impossible. No ale prawdziwy komisarz i tak został uznany za winnego i idzie do pierdla. Morderca dzwoni do tego typa i mówi, ty, spotkamy się przy wulkanie, odzyskasz swoją brzydką rodzinę, bo ona nie stroi mi w moim ładnym wnętrzu, ale musisz przybyć sam. Mija 40 minuta filmu. Czy wspominałem, że oglądamy Robocopa? Dochodzi do spotkania przy wulkanie, znaczy morderca i grupa jego przychlastów stoją na piaskowej górce, a Jahan na dole i tak se pierdolą. No i w którymś momencie ta brzydka dziewczynka wyrywa się z rąk oprawców, a ten widząc, że to takie brzydkie dziecko, mówi nawet kurwa nie biegnę za nią, chuj tam. Więc ta zbiega z górki, a Jahan biegnie pod górkę i w tym momencie padają strzały, które trafiają brzydką 35-letnią dziewczynkę. Jednak jako, że była w białej sukience wypożyczonej z najdroższego lumpeksu w Bangladeszu, no nie mogła upaść na ziemię i pioch, więc odpierdala piruety w slow-mo, aż tamten tato jej nie złapie, co oczywiście też się staje. Widząc to, jego stara pada zemdlona, a do typa walą jeszcze z karabinów, rozrywając mu jego białą koszulę z Bangladeszu. No i
W sumie typ umiera, no ale nadal żyje. Żona, która odzyskała przytomność, zabiera go do tego doktora, co ma komputer i ten mówi: dobra, chuj tam, nie ma czasu, walę mu moje serum i robimy z niego przechuja. Procedura jest skomplikowana. Najpierw zakłada mu się na głowę miskę, następnie podaje 2 zastrzyki, jeden w szyję, drugi w stopę, a potem świeci mu się w ryj czerwoną lampką. Nie wiem jak wam, wygląda mi to na odpowiednią procedurę zamiany w Robocopa. Przekonała mnie ta lampka. Tymczasem żona na policji mówi, że ogólnie to nie ten komisarz ich porwał, ale to był pan morderca o minie srającego skunksa. I tamci mówią: aha... No i zwalniają tamtego typa z pierdla. Tymczasem cała procedura się udała, gość się budzi, nie rozpoznaje nikogo, ale pierwszą rzeczą jaką widzi jest jego brzydka żona, która będzie mu teraz wydawała rozkazy. No i odziewają typa w metalowe gówna zrobione z rur kanalizacyjnych i rynien i staje się Robocopem z Bangladeszu. Bardziej robo niż wszystkie Robocopy świata. Staje się to dokładnie po pierwszej godzinie filmu. Kurwa, po godzinie. Robocop ostentacyjnie opuszcza całe to laboratorium za 5 zł, jedzie tam, gdzie zabili mu córkę, czyli pod Piaskową Górkę. Kurwa, tutaj wygląda jak w ogóle nasz słowiański rycerz z bitwy pod Grunwaldem, no bez kitu. No i tam robi jakiś dziwny, nie wiem, kurwa, robotaniec i potem wsiada do samochodu i jedzie se w siną dal. W innej części miasta 3 wąsatych przystojniaków napastuje jakąś kobietę, no i zjawia się Robocop i jako, że scena z wyjmowaniem z biodra broni pochłonęłaby pewnie nie tylko cały budżet filmu, ale i półrocznego budżetu Bangladeszu, więc zajebali tą scenę z oryginalnego Robocopa, bo tak. No i tutaj Robocop z Bangladeszu powtarza słynną scenę strzału przez sukienkę Lafiryndy i trafia gościa w części niesforne. Typ ma chyba jaja zwisające do kolan, skoro go trafił. Następnie pozostałych 2 rzuca na dach. Rzuca ich na dach. Robocop rusza dalej, a my będziemy mogli śledzić jego wspaniałe przygody w kolejnej scenie. Zobaczymy absolutne mistrzostwo montażu scen akcji. Są tak zajebiste, że pozostawię je w całości do obejrzenia. Prawie nie widać cięć. Tak czy tak, Robocop zbiera tych wąsatych kawalerów i na komisariacie wrzuca ich przez drzwi. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale większość ponurych wąsaczy w Ortalionie grają ci sami aktorzy w kółko. Mogli chociaż im wąsa zgolić, jak była inna scena, ale nie. A ja ogolić się nie pozwolę! Noszę zarost od przedwojny! W końcu Robocop i jego żona, która zbyt urodziwa nie jest, znajdują pierwszego kutafona, który doprowadził do śmierci ich córki. Goście w panice chcą się schować w płytkiej szafie za zasłonką, ale niestety im się to nie udaje. Laska ich łapie za uszy i łapie ich tak mocno, że ci się rozpruli i powiedzieli, gdzie jest herszt bandy, czyli pan morderca. Robocop wchodzi do budynku przez ścianę zbudowaną z tektury i gówna i tutaj mamy epickie sceny walki, w których Robocop rzuca wąsaczami w puste plastikowe beczki i puste kartonowe pudła, powodując rozległe obrażenia, nierzadko i śmiertelne. I nie ma co się śmiać, no bo jak skończyła Hanka Zemiak miłość, pamiętacie? Tekturowe pudła to nie są kurwa żarty. Ogólnie cała scena jest przezajebista, bo kolesie próbują markować to, że się odbijają od ścian albo się odbijają kurwa od podłogi. Myślę, że potworna ilość tekturowych pudeł, które zostały zniszczone w tej scenie, przekłada się na jakąś, no tak zawrotną kwotę 7 zł i 20 groszy, więc dużo. Całą tą wesołą bijatykę przerywa policja, która zabiera wszystkich do więzienia, ale pan morderca ucieka i potem śledzi Robocopa i jego brzydką starą, a ci udają się do doktorka, który wyjawia sekret mocy Robocopa. No wiadomo, czerwona lampka i miska na łbie. I Teraz i on też zna ten straszliwy sekret bycia zajebistym Robocopem z Bangladeszu. I w jego głowie rodzi się plan. Poznajemy to po minie, która przypomina srającego nosorożca. Więc pan morderca porywa tego doktorka i każe mu przeprowadzić eksperymenta na jego lafiryndzie. Oczywiście, jako że ta musi być, umierająca, to bez skrupułów strzela jej w bebech. Aby bardziej doktorka zachęcić, widzimy też, że porwał jego rodzinę. No więc zaczyna się drugi raz ta sama wkurwę nudna i długa procedura. Miska na łeb, 2 zastrzyki w szyję i w stopę i miganie czerwoną lampką. Celem jest zrobienie z tej labadziary Robocopa, znaczy Robocopy? Chyba kurwa film mógłby powalczyć o Oscary, bo jest tutaj diversity, że chuj. Ale wiecie czego dawno nie było? Śpiewów i tańców. A co powiecie na to, żeby tańce i śpiewy polać takim soczystym cringe'em? Więc na plaży ta brzydka żona wdzięczy się i tańczy przed Robocopem, a ten tylko chodzi jak jakiś debil. No jest to tak złe,
że ja pierdolę. Nie to, że nie umieją tańczyć. Nie to, że śpiew przypomina, jakby ktoś wziął małego szczeniaczka i tak go ścisnął, żeby mu się z dupy zrobiła trąbka. Chodzi o cały kurwa setting i absurd tego wydarzenia. To jest tak złe, że nawet ten babsztyl symuluje nadziewanie się na robosiura. Kurwa, te sceny z tymi tańcami i śpiewami to za każdym razem z dobre 10 minut trwają, bez kitu. Ale na plaży pojawia się gang pod wodzą typa z planety Małp i kilkoma innymi przystojniakami z Bangladeszu. Każdy ma oczywiście modny fryz i elegancki wąs, bo bez wąsa to nie kawaler, a jak pizda jakaś. No, Robocop ich tam trochę pogonił, trochę potem se walczą i w końcu Robocop w turboparalitycznym ruchu zabija człowieka małpę z planety Małp. O Jezu, potem znowu śpiewają, bo przypomina się Robocopowi, że miał brzydkie małoletnie 35-letnie dziecko i znowu kurwa to zawodzenie, ja pierdolę jakie to jest złe. Tymczasem Robocopa, kurwa jak to zamienić? Baba, robokopiarka, robozmywarka, kurwa nie wiem. Dobra, tam robokopiarka, pasuje. Robokopiarka się budzi i nie ma eleganckiego pancerza z rynien, bo budżet wystarczył na jeden, więc dostaje halkę z lumpeksu. Pan morderca mówi, chuj mi po tych wszystkich lekarzach. Każe robokopiarce ich pozabijać. I tutaj mamy przekomiczną scenę rzucania typami w beczki ustawione w piramidy. Kto je tam ustawił i po co? Kurwa nie wiadomo. Tak czy tak zabija dosłownie wszystkich. No i do laboratorium przybywa ta żona Robocopa i tam zostaje te trupy i wyjątkowo przystojnych 3 pomagierów. No ten z lewej to Amant Prima Sort. No i ją porywają i prowadzą do Herszta bandy. W siedzibie tego Herszta, która notabene wygląda jak studio z jakiegoś nędznego talk show bez kitu, pojawia się policja, aby odbić tą kobietę, ale robozmywarka też tam jest i rozpoczyna się sroga bitwa. Scena jest turbo zajebista i tutaj dowiadujemy się, że ten film to też crossover, bo robokopiarka ma moce kurwa Wonder Woman. Spodziewaliście się tego? Do tego potrafi robić też turbo idiotyczne miny, ale ta pasjonująca akcja no jest niestety przerwana znowu jakąś chujową z dupy wyssaną piosenką, której sensu nie rozumiem. W absurdalnie drogiej scenie Robocop wjeżdża przez ścianę z tektury i gówna swoim jeepem. Czas na ostateczną walkę. Robocop kontra robozmywarka. O tym pojedynku będą pisać powieści. Ciosy są tak absurdalne, że poza Bangladeszem chyba nikt by na to nie wpadł. Co tu się dzieje? W międzyczasie w ogóle wszyscy się zaczynają napierdalać i mamy tutaj najbardziej zajebisty cios w historii kinematografii ever. Jakiś typ łapie jakąś typiarę za bebech od tyłu, a ta ma jakiegoś tam kurwa drąga w łapach, więc napierdala tym drągiem mu w stopę tak mocno, że ten w wyniku uderzenia w stopę przelatuje jej nad głową. Wszystkie te Marvele i inne gówna mogą się schować wobec tak legendarnego filmowego rzemiosła. Tymczasem robozmywarka i Robocop walczą w chacie z tektury i gówna, która to chata zaczyna się rozpadać w epickiej scenie. Ilość tektury i gówna, jakie wykorzystano w tej scenie, przekracza zdolności pojmowania istoty ludzkiej. No magia kina kurwa na najwyższym światowym poziomie. Cóż tam się dzieje? Łamią się drzewa, Robocop wyrywa drzewo z korzeniami i nadziewa robozmywarkę, by potem utopić ją w jeziorze. Cóż za emocje, cóż za sekwencje, ale robozmywarka nie ginie, żyje nadal, więc Robocop może zrobić tylko jedno. Wsiada w auto i spierdala. Zanim rusza robozmywarka, oboje udają się do stóp wulkanu, gdzie toczą walkę na piaskowej górce godną tytanów. W pewnym momencie spadają z piaskowej górki, wszystko wygląda naturalnie i nie widać jakby sobie pomagali w turlaniu. Mistrzowska, oscarowa robota aktorów z Bangladeszu. Nasze te aktorzyny to mogliby się wiele nauczyć tylko z tej jednej epickiej sceny spadania z piaskowej górki. No i w końcu, u podnóża piaskowej górki Robocop wyrzuca robozmywarkę do góry tak wysoko, że ta spada do wulkanu. Nie pokazano tego zbyt dosłownie po to, abyśmy mogli sobie użyć wyobraźni. Ja próbowałem sobie to wyobrazić, ale zesrałem się uszami, więc może wam się uda. Robocop nie zabija pana mordercy, tylko oddaje go w ręce sprawiedliwości. Odzyskuje też swoje własne ja. Stwierdza, hej, już nie jestem Robocopem. To ja, Jahan, przydupa z doktora z brzydką żoną i martwym dzieckiem. Hurra! Niech żyje ja i moja rodzina. Znaczy, niech żyje w 50%. Ale chuj tam, i tak widać promienny uśmiech na twarzy Robocopa. Cóż za szczęśliwe zakończenie. Koniec. Jedyne co mogłem wydać ze swojej zaschniętej gardzieli to... Ja pierdolę.
Najlepsze jest to, że film nie miał być pastiżem, kurwa satyrą. Aktorzy widać wczuwali się w rolę. Co prawda większość postaci statystów to jakieś menele wąsacze z bazarku w Ortalionie, ale już tam. Widać, że ktoś miał na to plan i zamysł i miało być na poważnie. To przebija nawet Wakaliwood, bo tam chociaż mają dystans do siebie i wiedzą, że robią gówno, ale robią to dla fanu. Tutaj nie. Tutaj chyba chcieli zawalczyć o Oscary. No rozpierdala mnie ten film, a te piosenki, Chryste Panie. Mariola bluzgała na mnie za każdym razem, aby wyłączył to gówno, bo i zaraz odpierdoli szajba, jak to się nie skończy. Ale piosenki to chuj. W połączeniu z tymi tańcami to jest kurwa Masakrator 2000. Wiem, że było więcej takich filmów jak Murat, ale tam to miał jakiś sens i coś tam się działo. Tutaj kurwa przez godzinę nic się nie dzieje. Tylko tańczą, śpiewają i gadają, jakby mieli jakieś niedojebanie mózgowe. Chryste Panie, co za film! Mam nadzieję, że uda mi się go kupić na Blu-rayu. Bardzo bym chciał. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.